Będziesz grał z internetu. Jesteśmy w Serbii. To jest Michał, Dzień dobry. to jest Nedo. Dzień dobry. Jesteśmy w Serbii na rybach. No jeszcze nie na rybach, prawda? Aktualnie jesteśmy u mnie, w moim kraju, ponieważ ja jestem Serbem i mam przyjemność gościć tych dwóch oto wspaniałych A dżentelmenów. w jakiej miejscowości jesteśmy? Kusziliewo. A teraz robię kawę po turecku. Dla nas będzie przepyszna, bo jest inaczej robiona niż w Polsce. To jest główny grzejnik. Tutaj wygląda w taki sposób. Pierwszy przysmak. To jest poczęstunek typowo serbski. Tutaj nie ma dnia bez rozpoczęcia czymś takim. Mój dziadek, dożywając 85 roku życia, zawsze rano przed śniadaniem, przed obiadem i 2 na wieczór. A nie polecamy takiego stylu życia ogólnie. Polecamy. Ja nie. Nie wiem, czy to przetrwa. Należy się po takiej podróży. Kaj ty idziesz? W tej części się nazywa baszta. Zgaduję, że po polsku też będziecie mniej więcej wiedzieli, o co chodzi. Pierwsze skrzypce grają najgłośniejsze gęsi. Tutaj mamy nasz sad, gruszki, wiśnie i przede wszystkim śliwki, bo ten trunek, którym się wcześniej raczyliśmy, to jest właśnie zrobiony z własnych tutaj śliwek. Czy nic co prawda nie zakwitło i nie wygląda to zbyt przyjemnie. Ale warto dodać, że tutaj jest dużo szybciej wiosna się pojawiła, bo tu już mamy wszystko zakwiknięte, mamy... Połowę marca. Nie, za połową, 20... Za połowę. 20? 19. 19. 19 marca. A to są pozostałości po tej oborze. Tutaj na noc są zamykane właśnie kury, perliczki i gęsi, które widzieliśmy przed chwilą. O. A to mamy cytrynę, która jest wynoszona po zimie i normalnie kwitnie w tych warunkach serbskich. A, i dla wędkarzy, super sprawa, no teraz już nie, ale cały ten gnojownik, który był wynoszony właśnie stąd, był ładowany tutaj i jak trzeba było jechać na rybki, rączki, głęboko, najlepsze gnojaki ever. Tutaj jest dom dziadków. Dziadków dom został zbudowany szkielet drewniany, a cała reszta jest glinianka. Ze względów na warunki, które babcia i dziadek sobie tam... Na przykład framuga jest stara, bo dom jest 1967. A jaka niska jest? Tak, w ogóle sam dom jest w miarę niski. W tym domu mój ojciec wraz z jego rodziną i wszyscy kuzyni, 14 osób było tylko w tych 2 pokojach. To jest najgorsze, co? Pakowanie się. I tak sam fakt, że to się udało tutaj wszystko zmieścić, to jest już dobrze. Zapakowaliśmy się w trójkę do jednego samochodu, zabraliśmy tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Każdy po wiaderku, jakieś podstawowe zanęty. Co to coś? Podstawowa zanęta. A to jakieś pozostałości, to będziemy zużywać. Pszenica. Każdy ma po 3 wędki maksymalnie. Tak jest. A i tak się nie zmieściliśmy praktycznie. Znaczy zmieściliśmy się, ale ledwo. Ja zapomniałem pudełek na przypomnę. Będziemy zaraz wiązać. Tu nie ma nic do federa. Nic? Ale jest wonder. O! Są normalne zanęty. Kosztuje zezwolenie? Zezwolenie kosztuje 1300 dinarów. 1300 dinarów w przeliczeniu to będzie około 10,5 euro, czyli 45 zł. Za 7 dni. Za dzień, proszę pana. Jak za dzień? Za dzień wędkowania. Dzień wędkowania? Tak, 40 euro? dokładnie. 10 euro. 45 zł. To drogo. Bardzo drogo. I tako ti da pojaša. Ja ne. Pa dobro je će gledam neko mesto malo tamo ako mogu. To jest 70 cm. Muka zabacivanja majke. Moraz. Nie no, po prostu gorzej być nie może. Jedyny możliwy wjazd i jeszcze ze szlabanem. Dzień dobry panie Marcinie. Czy jest pan gotowy na
pierwszy wypad federowy w Serbii? Bo my tak. Jestem gotowy. Nieposiony! Dzień dobry widzowie. Jesteśmy dzisiaj na jeziorze Drużańskim w Serbii. Jest to całe 75 km od miejsca, w którym mieszkamy aktualnie. Zostaliśmy tutaj zaproszeni przez jednego z serbskich influencerów wędkarskich ze względu na to, że dostaliśmy informację, że tutaj bierze karaś, jest troszeczkę leszcza. Jak na wczesną wiosnę, no to ryb jest całkiem sporo. Kolega siedzi 3,5 godziny, ma już około 20 sztuk karasia. Niestety w miejscu, w którym on przebywa, jest zatrzęsienie ludzi i miejsce dla naszej czwórki niestety nie ma. Natomiast pojechaliśmy kawałek dalej i po wielkich przebojach znaleźliśmy naszą oazę i mam nadzieję, że ten piękny krajobraz, który tutaj się po naszej stronie lewej otwiera, da nam jakieś rybki. No i tyle. Będziemy walczyć. Po bardzo dużych perturbacjach drogowych w końcu dotarliśmy na łowisko. Jest to łowisko, w którym prawdopodobnie będziemy łowić karasie. A przynajmniej te karasie to jest ryba, która osiąga tutaj dość duże rozmiary, więc automatycznie jest naszym celem do dzisiejszego dnia. Ale są tutaj też jakieś małe leszczyki. Małe i chyba takie średnie leszczyki. Nie wiem dokładnie. Nedo mi to naopowiadał, jakieś to świetne łowisko. Mam nadzieję, że nie oszukał nas. Tam jest jeszcze jego kolega. Kolega nazywa się Czeda. Siedzimy w wodzie. Troszeczkę do wody weszliśmy z uwagi na to, że jest tutaj bardzo dużo roślinności. No i nie dałoby się przeciągnąć karasi przez to zielsko. Ponoć jest tutaj bardzo płytko, około metra głębokości, ale to zaraz sprawdzimy. Karasie są bardzo aktywne. Tutaj w tej zatoce się cały czas spławiają. Tam w ogóle jest mnóstwo ludzi, ale tam nie znaleźliśmy żadnego wolnego stanowiska. Tam po prostu był dojazd. Tutaj trzeba było troszkę pokombinować. Oczywiście jesteśmy spakowani minimalistycznie, więc mamy tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Łowimy z foteli, na platformach. No ciekawe jak to wyjdzie. To jest nasza przynęta i zanęta jednocześnie, lecz do nęcenia mamy robaki koloru białego. A tu mamy taki miks kolorowych robaków. Są to robaki miejscowe. Produkuje je firma Magot Farm Jagodina. To jest taka bardzo duża fabryka robaków, która zaopatruje całą Serbię i myślę, że też okoliczne kraje właśnie w magoty, bo tutaj praktycznie w ogóle nie używa się pinek. Jedyną przynętą i zanętową i przynętową są właśnie grubo-białe robaki. Pinki są tutaj bardzo niepopularne. Dzisiaj będziemy łowić karasie, więc przygotuję zanętę, która jest dedykowana łowieniu karasi. Jest to nowość Champion Feeda. Ja jeszcze z tym nie miałem styczności. Znaczy, poza tym, że widziałem ją, ale nie korzystałem jeszcze z niej nad wodą. Jest to zanęta, z tego co wiem, dość neutralna zapachowo. Pachnie czymś w rodzaju panettone. Tak, ciasteczka panettone. I przygotuję tej zanęty całkiem niedużo, bo około pół kilograma. Jak to na karasie, zwykle dużo się nie nęci, więc to mi powinno w zupełności wystarczyć. A jak coś to dorobię. Zanęta jest koloru żółtego, jest drobna i praktycznie można powiedzieć, że nie ma żadnego wyrazistego smaku. Jest bardzo neutralna zapachowo. Być może ktoś wie, ten kto to zaprojektował, że to będzie skuteczne na karasie. Ponoć właśnie zawodnicy między innymi z Serbii gdzieś tam przyczynili się do powstania tej zanęty. I to sprawdzimy to właśnie na serbskiej wodzie. Zanęta jest żółta, a tutaj mamy piasek, więc powinno się to dobrze komponować. Zanęta pachnie dość ciekawie. Smak, tak jak wspominałem, jest bardzo neutralny. Zanęta nie jest ani słona, ani słodka. Łowienie zacznę od takiej konsystencji normalnej. Ona sobie jeszcze troszeczkę wyschnie i myślę, że do łowienia będzie dość suchawa. No i zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jeżeli będą problemy, to ją bardziej dowilżę. Do nęcenia wykorzystamy białe robaki. Akurat w tym wypadku są to robaki kolorowego, różnej maści, głównie czerwone. Zrobię sobie ich, nie wiem, z pół litra. Ile to jest? 0,75, no to około pół litra robaków. I do tego guma arabska, żeby je skleić.
tej gumy troszeczkę. One sobie zaraz ożyją te robaczki, więc to będzie wyglądało trochę inaczej. Łowisko najpierw trzeba sobie troszkę oczyścić. Dobra, pierw trzeba wygruntować. Łowisko jest płytkie ponoć. - 80 cm wody jest. Tutaj mamy 80 cm wody. To jest, nie wiem, 30 metr? Troszkę dalej jest głębiej metr. Czyli nie będzie to miało znaczenia. Piasek, twarda. Po prostu trzeba zaręczyć losowe miejsce i spróbować złowić rybę. W takim wypadku obiorę sobie miejsce, w którym się będzie dobrze rzucać. Zanęta trochę wyschła, o zdecydowanie. Delikatnie dowilżę. Coś takiego. Jeden koszyk. O! Ja sobie taki zaklipsuję. Jest ryba? Karaś? Piękny. A co ci wzięło? Na dwie żółte. Tutaj mamy takie miksiki, wybrałem te najjaśniejsze, żeby jak najbardziej zbliżone do białych były. I 5 minut od wrzucenia zestawu jest. A do koszyka co dałeś? Pierw wnąciłem 2 czystymi spożywkami i 2 pełne robaków, tylko żeby zaczepować spożywką. I położyłem zestaw na czystej zanęcie. W sensie nie było nic dodawane robaków i przyszedł. Drugi przerzut tak naprawdę. Ja chyba zrobię tak, że podam kilka koszyków tej zanęty, a później już same robaki w to wejdą. Klejone. Zostawił mi gnój na koniec. Tylko nie wiem, czy to nie leć w takim razie. No, na samym haczyku mam.
No mówił, nie? Że tam masz przepatańca rybowego. No. Uważajcie, bo tak w sumie od tej trawy tutaj i kolejne 10 metrów jest w cholerę traw, ale na dole. Jeszcze też jakieś trawki łapie. Nie wiem. Przyjechałeś na ryby posiedzieć i się stresujesz. Pamiętam, że rzut na górę i jeszcze Marcin... O Jezus. Już znowu? To czkija całego mi zabrało. Kurczę, ale biorą. Na żółte, no dobra. Mam dwie żółte. Michał łowi na metodę. Już mówi, że się poddaje. Ja bym na jego miejscu jeszcze próbował. Same robaki. Oczywiście. O, troszkę zanęty. O, tak. Taka taktyka. Ale robaków nie ma. Ale ocierka. Co nie? Masakra. To było branie, to nie była ocierka. To było branie, wiesz? Tak? Nie ma nic. Jednego robaka mi zostawiło. Ale wiesz co, jak wrzucałem to długo, miałem podwyku, to teraz wziąłem te parę metrów dalej i spadło na te 1,6, bo teraz mierzyłem. Ale ten kij ma kurwa moc, on jeszcze może się naładować spokojnie. Teraz wyjechane, on jeszcze spokojnie ma na 15 metrów opcję, nie? Tu Marcin 6 dni rzucał na to. Dałem cały koszyk klejonych robaków i od razu miałem obcierkę. Chyba zbyt pasywnie zaczęliśmy. Tak mi się wydaje, że tam... Nic się za bardzo nie dzieje. Chyba trzeba trochę agresywniej. A do nęcę kilka razy. Zanętą. Haczyk P132 18, żyłka 0117. Jest lepszy w moim mniemaniu w odczuciu od tego P132, który założył Marcin. Jest rybka, ale mała. Ale branie tak delikatne, kurczę, myślałem, że ocierka. Skimmers niestety. Nie ma nic, ale patrz jak się oszukałem. Te robaki zostały jeszcze. Za mocno je skleiłem.
Jest! Brawo! Pokaż go ładnie. Super sprawa. I nie wypuszczaj, bo chcę jeszcze zdjęcie zrobić. W godzinie łowienia nic się nie dzieje. Nie ma w ogóle karasi. Jednego karasia złowił Nedo. Spiąłeś jednego. I Michał spiął jednego, ja nie miałem. Ale ja mam cały czas jakieś zaczepy. I wydaje mi się, że tam są jakieś roślinności obmarłe. Na pewno tam są roślinności, bo je wyjmujemy na koszyku. Więc zrobiłem dystans. Nie wiem jeszcze który metr. Rzucę sobie tak. Na razie na próbę. A, czy nie mam klipsa? Nie mam. A, może coś takiego. Nie wiem ile to metrów. $70 obrotów około. No, spróbuję na razie bez robaków. O kurczę. Na 3. Nie, coś znajdę chyba. Tu już łowimy, ja już łowię 2 godziny. 2 godziny i 13 minut łowię. Jeszcze jestem bez karasia. O! To jest ocierka to jest. Po co ja to zacinam? Ale ryby się pojawiły chociaż jakieś. Zaczęło się, po prostu nagle... Ale u mnie na tej krótkiej linii ocierka za ocierką była. Zaraz pierdolnęło branie, teraz ukleja. Jeszcze że 3-4 ukleją w głowie. Zacząłem dawać dużo robaków. Dużo robaków zacząłem dawać. I dowilżyłem troszeczkę zanęty. Ale chyba dobry moment jest właśnie, bo chłopaki też mają jakieś branie. Na dzisiaj daliśmy sobie spokój, łowiliśmy 3 godziny, albo nawet niespełna 3 godziny, no ale ryby totalnie z nami dzisiaj nie chcą współpracować. Z tego co wiemy, to rano brały. Niestety no, w tamtym miejscu, do którego nie byliśmy w stanie się dobić, bo była tam taka frekwencja, że 4 osoby by się tu na pewno nie zmieściły. Pojechaliśmy w inne miejsce, efekt słabiutki, złowiliśmy 2 karasie, troszkę jakichś takich malutkich leszczyków, nawet chyba ich nie pokazywałem na filmie, i uklejki. Michał to właśnie jeszcze ćwiczył uklejki. Więc pakujemy się, nie wiem jakie są plany na jutro, zaczyna padać deszcz, zmarzliśmy strasznie, także musimy się dobrze wygrzać. No i widzimy się nad wodą w dniu jutrzejszym. Marcin, co się wydarzyło? Tak się łowi ryby. Gdyby nie było, też łowiłem dzisiaj karasia. Brawo. Jest ryba. Jak wyglądało branie? Możesz nam Branie wyglądało powiedzieć? tak, że przychodzę złożyć wędkę i była wyprostowana szczytówka. Ale zwijałem się, że to leszczyk. Tak zwijałem, nagle to zaczął kopać. A pokaż jak to wygląda. Ale grubiuski. Jest mi zdjęcie?